Siemanko! Dzisiaj ostatni dzień tej podróży, wspólnej podróży. Przyjechaliśmy do Chiang Rai, czyli na północ. Miałem jeszcze być w Pai, ale niestety z czasem już nie da rady, nie wyrobię się. Także muszę wracać na Phuket, ogarniać sprawy przed wjazdem do Wietnamu. Lecę 4 kwietnia, tam się rozpocznie nowa seria, także od razu na samym początku serdecznie Was zapraszam. I od razu na samym początku chciałem jeszcze powiedzieć, że w moim sklepie, czyli w shoppodróżowojownika.uk, macie na wszystko 25% zniżki przez cały miesiąc. Pieniądze będą wykorzystane właśnie na tą podróż do Wietnamu. Także jeśli byście chcieli zakupić jakąś koszulkę lub cokolwiek, będę bardzo wdzięczny. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, co najpiękniejsze jest w Chiang Rai i z czego właśnie słynie to miasto. A pierwszym miejscem będzie Blue Temple, czyli niebieska świątynia, która jest najmniejsza z tych trzech, które dzisiaj zobaczymy. Jest tutaj Blue Temple, White Temple, którą już widziałem, jest dla mnie najpiękniejsza po prostu ze wszystkich w Tajlandii, jakie widziałem do tej pory. I dodatkowo będzie Black House, czy jakoś tak się nazywa. Także te wszystkie trzy rzeczy Wam pokażemy i później zbieramy się w trasę, wracamy do Chiang Mai. Zapraszam. Patrzcie, jak to wszystko pięknie tutaj wygląda. Petarda. Tutaj w ogóle w środku jest parę takich fajnych miejsc, które na pewno będzie warto pokazać. No i porobić sobie fajne zdjęcia oczywiście. Ta niebieska świątynia i biała, no i powiedzmy czarna, to są główne punkty, do których właśnie się tutaj przyjeżdża do Chiang Rai. Pod słońce, ale świetnie wygląda. Wbijamy do środka. Wejście tutaj jest darmowe. Nie dojedziecie tutaj praktycznie żadnym transportem publicznym. Także musicie albo sobie wykupić wycieczkę w Chiang Rai, wtedy macie tam do tych wszystkich trzech świątyń, albo po prostu wynająć sobie skuter i tak jak my przyjechać skuterem. Skuter moim zdaniem to jest najlepsze rozwiązanie, bo dojedziecie sobie wszędzie. Byłem parę lat temu w Chiang Rai, to białą świątynię odwiedziłem. Jestem nią po prostu zachwycony, ale do niebieskiej nie dojechałem, nie wiem dlaczego. Chyba wtedy mi czasu nie starczyło, musiałem jechać dalej. Dopiero dotarłem teraz. Tutaj dookoła tej świątyni są obrazy z historią buddyzmu, ale to jest niesamowicie wykonane. Ta świątynia powstała w miejscu starej świątyni. W 1995 roku zaczęli dopiero ją budować. Tak naprawdę do użytku, została skończona parę lat temu dopiero. Ta świątynia w przetłumaczeniu na polski nazywa się świątynią tańczącego tygrysa. Dlatego jest dużo motywów właśnie tutaj z tygrysem. No i przed chwilą czytałem na paru stronach, że ludzie uważają, że ona jest najbardziej efektowna z tych wszystkich trzech, które dzisiaj zobaczymy. Ale raczej zostawię Wam do oceny, bo mi się wydaje, że każda będzie fajna. Nie wiem, jak będzie z tą czarną, bo tej czarnej nawet na internecie nie widziałem, nie sprawdzałem, bo chcę po prostu pojechać, zobaczyć, żeby nie wiedzieć, gdzie jedziemy. Ale to się okaże zaraz. Ale zarąbiste są tu takie właśnie detale tego. I tę świątynię wykonał architekt, który był uczniem architekta, który wykonał White Temple, czyli tą białą świątynię, do której pojedziemy na końcu. Także czy uczeń przerósł mistrza? Zobaczymy. Z tyłu jeszcze... O, tam jeszcze coś z tyłu jest. Ale tam to akurat jeszcze jest w budowie. Naprawdę nie twierdzą, że ukończyli to parę lat temu, ale wcale nie, bo jeszcze cały czas tu coś dobudowują. No ale nie ma co ukrywać, jest mega. Po prostu robi takie wrażenie. Kolejne miejsce, w które przyjechaliśmy tak naprawdę przez przypadek po drodze do White Temple. Black Temple sobie odpuściliśmy, bo zobaczyliśmy, jak wygląda i tak naprawdę nic ciekawego tam nie ma. Ale ten posąg
Pierwszy raz widzę szczerze posąg kobiety. Co, motywy chińskie są, tak? Guanyin. Guanyin. Ona się tak nazywa. Bogini miłosierdzia. Powiem wam, że takiego czegoś też nie widziałem w Tajlandii. Tutaj obiad kosztuje 20 tajskich batów, czyli 2,50. Ej, tak, za menu i tam jest... A nie, to kawa za 20 metrów, ale to jedzenie też. Bardzo uczciwie. Wzięliśmy sobie taki różowy autobusik, bo jest za darmo, a nawet nie wiemy, gdzie on jedzie. Ale za darmo. Najważniejsze. Posąg 90 metrów. Zaraz zobaczycie, jak wlecę tu dronem, tylko muszę się schować trochę, bo dość dużo to policji jest. Nie, żeby to tam nie interesuje, ale jednak lepiej się schować i nie prowokować. Znaczy schować, nie całkiem się schować, bo policja jest na dole na parkingu, tutaj nie ma nigdzie. No i nie wiem, czy widzieliście, co wam pokazywałem wcześniej, też taką białą świątynię, która tutaj jest. Jest bardzo odgapiona od tej, do której za chwilę będziemy jechać. Ale te smoki zarobiście wyglądają. No i tak to mniej więcej wyglądało. Czy wygląda? Jak właśnie wam pokazałem. Ale jest okropnie gorąco. 37 stopni w cieniu. Odczuwalna to nie wiem, z 50. Chiang Rai pod takim względem rzeczy, które można tutaj odwiedzać, ma trochę do zaoferowania. Nie ma co ukrywać. No i wiadomo, północ Tajlandii to jest zupełnie co innego niż wysepki. Zupełnie inna natura i wszystko. O, trzeba się schować. I ostatnie miejsce, które odwiedzamy, to White Temple. Zaraz wam pokażę wszystkie detale po prostu, jak ona jest zrobiona, bo to trzeba wszystko z bliska zobaczyć. Ale tutaj już za wejście trzeba zapłacić. Także zaraz wam powiem. Wejście tutaj 100 tajskich batów. No i tu możecie zobaczyć te wszystkie szczegóły. No, trochę creepy, ale spoko. No to wchodzimy do środka. Tutaj facet, chyba nie muszę tłumaczyć, OCB, a tu babka. Powiem wam, że ten artysta tutaj naprawdę miał mocne przekazy. Świątynia ma zostać ukończona dopiero w 2070 roku. No cały czas jest budowana. Bo to nie jest tylko to, co teraz widzicie, tylko ogólnie jest cały kompleks tego, ale tam przejdziemy zaraz dalej. Artysta podobno wydawał się na te $30 milionów. Dobra, wejdziemy jeszcze do środka, tylko w środku już prawdopodobnie nie można kręcić. Tak było napisane. Ale tu jeszcze wam chcę pokazać trochę tych detali. Niesamowite to jest. I ostatni punkt programu jeszcze jest Złota Świątynia. W tym samym miejscu, gdzie biała. Po środku tam widać pomnik Ganeszy.
Siemano, witam serdecznie moi drodzy, Piotr Polo-Przemarski. Zapewne nie spodziewaliście mnie się tutaj podczas tych pięknych tajskich widoków na kanale Podróże Wojownika. Chciałem wam tylko na szybko powiedzieć, że właśnie napisałem książkę i można ją zamówić na stronie www.przywarski.pl. Będzie dużo zakulisowych informacji, ciekawych historii moich, w tych, w których występował również Piotrek Pająk. Zatem, aby nie przedłużać, wpadajcie na stronę, zamawiajcie i elo. Siemanko, znowu Chiang Mai, przyjechaliśmy tutaj już wczoraj. Co do trasy wczorajszej, powiem tak, sprawa wygląda tak. Dobra, słuchamy muzyki czy nawigacja? Nie no, po co nam nawigacja? Przecież trasa jest cały czas prosta, na pewno się nie zgubimy, dawaj muzykę. Jedziemy, po 30 minutach patrzę na znaki. Kurde, nigdzie nie widzę Chiang Mai. No to jest niemożliwe, że nie ma znaków na Chiang Mai, bo przecież to jest główne miasto, do którego prowadzi ta droga z Chiang Rai. Mówię Ali, Ala, wyłącz muzykę i weź sprawdź, czy dobrze jedziemy. Zgadnijcie co? Trzeba było wracać kolejne pół godziny. Godzina na marne przejechana, ale później ogólnie trasa już całkiem spoko poszła. Ale cóż, no, każdemu się zdarza zgubić czasem. Teraz jestem właśnie na stacji. Miałem lecieć stąd dzisiaj samolotem do Bangkoku. Jutro rano z Bangkoku lecieć na Phuket. Przyjechała moja rodzinka i muszę tam polecieć. Jeszcze na parę dni, zanim wylecę do Bangkoku. Ala miała dzisiaj wziąć motocykl i jechać dalej w trasę, czyli skończyć tą naszą trasę, którą mieliśmy ustaloną, czyli pojechać do Pai, zwiedzić sobie Pai. Później miała wrócić do Bangkoku, pojechać na wysepki jeszcze 3. Sprawa wyszła taka, że dzisiaj rano dostała wiadomość, że w Pai jest straszny smog, że nawet nie widać gór. I nie jedzie, lecimy razem do Bangkoku, nie lecimy, bo sprawdziliśmy cenę biletów i cena stąd do Bangkoku 3000 tajskich batów. Pociąg za 800, za 800 było z Bangkoku tutaj, zobaczcie ile tutaj kosztuje teraz, ale przypuśćmy około 1000 nawet, to już jesteśmy 4000 do przodu. Odjąć jeszcze nocleg, który byśmy zapłacili w Bangkoku, jesteśmy jakieś 4500 batów do przodu. Przez to, że sobie pojedziemy nocnym pociągiem, a nie polecimy samolotem. Naprawdę w Tajlandii bardzo dużo można oszczędzać. Naprawdę, tylko trzeba to wszystko sprawdzać, a nie, że po prostu robicie to, dobra i później każdy mówi, że jest bardzo drogo. Jeśli nie posprawdzacie, to będzie drogo, no oczywiście. No ale jak na głupim transporcie z Chiang Mai do Bangkoku możecie zyskać już 4500 tajskich batów, to jest jakieś 550 zł, to naprawdę się opłaca. Tak samo jak jechaliśmy z Koh Tao, płynęliśmy i jechaliśmy później tutaj, to na dwóch zaoszczędziliśmy 10 000 batów tajskich, czyli to jest jakieś 1300 zł, a nawet niedawno jeszcze było 1500, ale to po prostu ta złotówka była bardzo niska. Także naprawdę można dużo oszczędzać na transporcie tutaj. Dobra, wbijam teraz zobaczyć ile kosztuje bilet i zaraz Wam dam znać. Dobra, cena biletu 1040 tajskich batów, ale tylko dlatego, że wzięliśmy nowy pociąg, czyli taki, który Wam chcę jeszcze pokazać. Ostatnio zobaczyliście na odcinku, jak wyglądają te stare sypialniane pociągi. Dzisiaj Wam pokażę, jak wyglądają te nowe. Różnica trochę jest. Także wzięliśmy specjalnie troszkę droższy bilet. Można było tamten kupić za 840 batów. Ten był 200 droższy, ale dlatego, że Wam chciałem po prostu pokazać. Gdzie? Tam jest. No. Teraz jedziemy ja na trening, Ala na paznokcie, a później jedziemy jeszcze zobaczyć fajny wodospad. Myślę, że bardzo fajny. Oby była tylko woda. I wtedy będzie fajne. Bo zdarzyło mi się parę razy w Tajlandii pojechać na wodospady, których po prostu nie było, bo dawno nie padało. Tak jak mówiłem, lecę z treningiem, imprezuję w stylu full moon party. Przy niedzieli niektórzy tańczą dalej. Ja już na treningu. Powiem Wam, że trochę wczoraj jechałem na tym motorku, tak dużo zgarbiony. I dzisiaj troszkę czuję te plecy. Miałem w ogóle iść dzisiaj na tajski boks. Nawet poszukałem, nie znalazłem niestety nic otwartego dzisiaj. Przyjechałem tu, gdzie jestem, bo tu po drugiej stronie jest salka do tajskiego. Mówię, a chociaż zrobię jakiś worek albo coś. Zamknięte. Także zostaje mi tylko siłownia. I tyle. Lecimy z treningami. Naprawdę się bardzo cieszę, że coraz lepiej z moimi plecami. Dzisiaj to akurat jest wina tego, że wczoraj cały dzień byłem zgarbiony. Ale normalnie jest super z tymi plecami. Naprawdę jest świetnie. Jestem mega zadowolony. Mam nadzieję, że za parę miesięcy jakaś walka w MMA. Czekam.
Ty, a co ty tu robisz? Co ty? Skąd ty uciekłaś? W każdą niedzielę w Chiang Mai koło Burger Kinga rozkładają Night Market. To jest Walking Street? Tak. A, no to na Walking Street Przez paznokci powiedziała. właśnie rozkładają tutaj. My niestety nie mamy czasu. Idź tu mamy. No to mamy. No dobra, chwilę się przejdziemy zobaczyć. Tak w ogóle mówiłem, że pokażemy wam wodospad, którego wam nie pokażemy, bo po 40 minutach jazdy, gdzie mieliśmy tam godzinę, zaczęło padać, zawróciliśmy. No i pojechaliśmy tam na marne, znaczy w tamtą stronę, bo nawet tam nie dojechaliśmy. Trudno. Ale to ładnie wygląda. Co? Co to właśnie jest? No To tutaj. no jakiś smoki. No. Dobra, jestem taki pełny, że dziękuję na razie. Chociaż na Mango Sticky Rice zawsze znajdę Ja miejsce. właśnie to pomyślałam, że rozwiązanie nie mogę. Tak, co, ale na Mango Sticky Rice zawsze się znajdzie miejsce. No to jest drugi żołądek. Właśnie tak. Pamiętajcie. Jakbyście nie byli najedzeni, zawsze zmieścicie. No i można już trochę podsumować sobie wyjazd nasz na północ Tajlandii. Bardzo fajnie. Naprawdę fajny czas. Coś innego niż wyspy i plaże. Gdzie osobiście ja twierdzę, że jestem typowym wyspiarzem, chłopakiem z wyspy, który to kocha i nie chce na pewno nic innego. Na pewno się nie przeprowadził na północ Tajlandii. Lala? Nie, też nie. Znaczy podoba mi się ten klimat, ale to tak na Parę dni. tydzień. Truskawki. Dzisiaj mieliśmy jechać po truskawki właśnie. Wiecie, Chiang Mai słynie ze truskawek. Szukaliśmy w całym mieście, nie znaleźliśmy nigdzie. A stąd pochodzą. Ale właśnie tu są i po 20 batów tylko. Kupmy zapas do pociągu. Weźmy całą tą miskę, co tam jest. Dobra, jeszcze dokończyć to, co mówiliśmy. Chiang Mai, wiadomo, fajnie, chociaż nie ma tu teraz tylu ludzi, co kiedyś przyjeżdżało. Nie jest to sezon. Także wieczorami nie liczcie na coś, że będzie się coś działo, bo się nie dzieje nic po prostu. Chociaż hostele były pełne. Ale klimacik jest fajny, fajnie tu jest. Na pewno jest warto Też odwiedzić. fajnie powiedział mi, że to jest taki Kraków Tajlandii i rzeczywiście trochę tak jest, że to jest taki klimacik, właśnie te ruiny. No tak, miasto jest murem otoczone, No. stare miasto jest murem otoczone. Fajnie. Jest tu co robić. Chiang Rai obowiązkowo, żeby zobaczyć białą, niebieską świątynię. Super. Do Pai, no nie dojechaliśmy. No wyszło jak wyszło, nie ma sensu. Tak. No tak, myślę, że dopiero w przyszłym roku tutaj będziemy znowu. Tak mi się wydaje. No plany na podróż są duże w tym roku. Miejmy nadzieję, że się wszystko uda. Dobra, bierzemy się za truskawki. Zaraz dokończymy. Wiecie co ostatnio, jak wyglądają nasze podróże? My cały czas tylko jemy. I to nie jest dobre. Ale dobra, jemy cały czas, ale ja schudłem. Ala też. Nie. Ala też schudłem. Nie, no nie jest źle. Nie, ale ja przez ten miesiąc teraz 2-3 kilo na pewno schudłem, bo nawet widzę po sobie. No nie wiem, tak dużo jak się siedziało na Phuket cały czas. Oczywiście, że w trasie się je trochę inaczej. Ale to może nawet i lepiej. Ja mam zupełnie przeciwnie. Ja jak byłam w jednym miejscu w Bangkoku, to jadłam mniej. No, ja na odwrót. No ale cóż. Jesteśmy na dworcu. Patrzcie. Tajlandia. Przeciwko wojnie. Ściągnęli zegar, która jest godzina teraz w Moskwie. No właśnie wsiadamy. No i na jednym filmie przyjeżdżaliśmy tu. Się zbieramy, ale ten pociąg jest nowszy. Tak wam mówiłem, wzięliśmy troszkę droższy bilet, że was pokazać też jak wyglądają te nowe pociągi. Nasz wagon jest na końcu świata. Idziemy, nie możemy dojść. Ten pociąg jest taki długi. Jest w Bangkoku. Mniej więcej tak. Który to jest? To jest 10. Jeszcze 3. Jeszcze 3. Elektryczne drzwi już. No i patrzcie, jaka jest różnica. Nie wiem. Jest, no nie ma co gadać. Jest dużo więcej miejsca, no zimno jest, no jest klima. W tamtym były tylko, jak to się nazywa? Wiatraki. No jest, no dużo.
200 tajskich batów trzeba dopłacić do takiego pociągu. To jest 25 zł, 26, zależy jak przyliczyć. Ty uważasz, że warto? Ja uważam, że warto. A ja uważam, że nie warto. Nie warto? To Nie. jest nóweczka, wagony są. Ale tam było super też. I ja Ale nie to był zupełnie inny klimat, ale to było takie stare wiatraki. Dobra, tu może być z klimą przerąbane, bo mi się tam jak będzie tak podkręcona całą noc, to może być naprawdę zimno. A tamte wiatraki jednak były takie, że było spoko, nie było ciepło, ale w nocy też nie było mega zimno. Było idealnie po prostu. Zobaczymy jak będzie tutaj. Wpadłem na całkiem fajny pomysł, jak tu jechaliśmy. Nie kupujemy jedzenia, na pewno ktoś będzie chodził po pociągu i sprzedawał. Nie w tym. W tych nowych pociągach nie chodzą, nie wpuszczają, tylko w tych starych. Musimy zjeść to. Najgorsze co można zjeść. Pierwszy raz jem w Tajlandii. No, Serio? ja nieraz nie jadłem zupki chińskiej w Tajlandii. Nigdy. To jest nasz pierwszy raz. No, to znasz pierwszy raz. To takie słodkie. Pokażę wam jak wyglądają łóżka z drugiej strony, bo teraz siadamy, będziemy serial oglądać. I w ogóle będę kończył ten odcinek. Także dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie. Będzie jeszcze jeden odcinek z tej podróży. Już takie zakończenie totalne. I widzimy się później w Wietnamie. Nowa seria wystartuje od 5 kwietnia. Także serdecznie wszystkich zapraszam na kanał Podróże Wojownika. Zostawcie subskrypcję, bądźcie na bieżąco z kanałem. Resztka roku, znaczy resztka. Cały ten, nie cały, no dobra, już trochę miesięcy minęło, ale lecimy teraz tak. Wietnam przez miesiąc, 2 miesiące Indie, 2 miesiące w Europie, później Stany Zjednoczone i Ameryka Południowa. I tak będzie wyglądał ten rok. A Stany Zjednoczone to będzie podróż Road 66. Z której strony zacznę, to jeszcze nie wiem. Dodatkowo oczywiście na Nowy Jork, Floryda, może Key West, Hawaje. No i później ruszę do Ameryki Południowej. Mam tam jeszcze parę krajów, które chcę zobaczyć, których nie udało mi się ostatnio zobaczyć przez to, co było, wiecie dlaczego kraje były pozamykane. W tym roku mam nadzieję, że się to uda i będzie zarąbiście. Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie, na razie. Pa. Na